nadciąga polska armia. Znajduje się na parkingu, który jest oddalony o około 500 metrów od skoczni i na parkingu widać bardzo dużo tablic rejestracyjnych gdzieś tam przyklejonym orzełkiem, białą flagą. Także będziemy godnie reprezentowani dzisiaj w Lake Placid. Mamy nadzieję, że to wsparcie przełoży się na świetne wyniki naszych skoczków. No, zdecydowanie większa frekwencja nawet tutaj na bramkach wejściowych. No i tak jak wczoraj speaker mówił, tutaj jest Poland versus the rest of the world. Nie widać żadnych innych flag. Najazd Polaków na Lake Placid. Na stoliku z flagami, gdzie można sobie wybrać daną nację, no już polskich flag nie ma. Ani na tym... Polish flags here? No? No more. No? Okay. We ran out of Polish flags. Okay. You gotta make some more for next year. Na tym stoliku też nie ma. Trzeba będzie chyba wziąć szwajcarską, bo też biało-czerwona, albo kanadyjską. And that's where it all started with Adam Małysz and his tribute song to the World Cup circuit, and then the Polish fans have been following the No, co tu się dzieje? To jest niesamowite. Akurat Piotrek Żyła skacze w kwalifikacjach. Trybuny się ożywiły. Proszę spojrzeć na tą wielką flagę. Niemalże sektorówka. Zobaczymy, jak pójdzie Piotrkowi. Piotrek już gotowy. Jedzie w dół. Jest ze mną Adam z Queensu, który jest właścicielem i pomysłodawcą tej wielkiej sektorówki, która tutaj towarzyszy nam na obiektach w Lake Placid. Adam, powiedz, jak to się stało, że ta flaga trafiła w Twoje posiadanie? Pomysł ogólnie był taki, że to jest mój pierwszy raz w ogóle na skokach narciarskich, dlatego chciałem jakoś to podkreślić i pomysłem była duża polska flaga. Zamówiliśmy taką flagę w Polsce, a rodzina przysłała nam ją tutaj do Stanów. No i jesteśmy, gdzie jesteśmy. A ile kosztowałeś, nie można się zapytać? Z tego co pamiętam, około 500 zł. 500, a z wysyłką razem? Tak. Okay, czyli no, 500 zł, niewielki wydatek, ale wrażenie robi kapitalne. Gratuluję, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dobrych skoków, dobrych wrażeń. Dzięki. He had a really good qualification jump. It didn't quite go as well this round. 108 meters for Tomasz of Poland. So Ultrametro. Doskonałe skok na Aleksandra. Alexander's Misto with 118.5. He's going to be challenging for the lead on that very stylish, good jump. It was worth the weight on the windhold. He gets out there, finds good conditions. A lot of the purchase on the takeout. No, ja też dziękuję. Słuchaj, no skok w kwalifikacjach rozbudził apetyty. Troszeczkę przygasły te apetyty tutaj. Jakbyś podsumował ten pierwszy skok, taki już ważny w tym Lake Placid? No pierwszy skok trochę zepsułem na progu i przez to musiałem w powietrzu trochę walczyć z tym, no wyciągnę z tego skoku ile tylko mogłem. Teraz jutro nowe rozdanie. Jakie perspektywy? Znasz już skocznie na tyle, żeby wyciągnąć z niej co można?
Znaczy no ja już tu skakałem też w lecie na płaży kontynentalnym, znam tą skocznię. Pierwszy skok pokazał na to, że dobrze ją czuję. No tylko gdzieś popełniłem błąd i trzeba to przeanalizować i jutro walczymy dalej. Spało się ok? Tak, Fajnie, dobra, do jutra, wszystkiego dobrego. On the Polish team. He hasn't found his legs for this jump yet. And he's been coming in and out of form all season long. Paweł Wąsik capable of joining that top tier jumpers, but he just needs to follow. Sorry, że w okularach, ty też w okularach. Jak się spało przede wszystkim? Dobrze. Tak? Wczoraj wiało, śnieg padał, dzisiaj piękna, słoneczna pogoda. Jakie wrażenia po tym pierwszym skoku, takim no już prawdziwym? No po pierwszym były bardzo pozytywne, teraz znowu coś nie zadziałało, nie wiem co, muszę przegadać to z trenerem i starać się to poprawić. Jutro nowe rozdanie, na co będziemy liczyli? Na co będziemy liczyli jutro? Na poprawienie tych błędów, które dziś się pokazały. Tego życzymy, do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Let's look at Glückwunsch for Karl Geiger of Germany. A fantastic 129 meters. Maybe that's not quite enough. It could be his teammate that holds on to the lead. Yeah, it may be. It may be enough for him to be second or third, but we'll find out. No, it is enough. It is enough as Michael from Austria goes into the lead and another change in the hot seat. It's an Austrian 1-2 at the moment. Geiger and Laya 3 and 4. Hi, Tomek Moczewin, Przegląd Sportowy, Polish News. Happy birthday, first of all. How do you feel on your birthday? Quite good. It was a nice jump, really much fun. Yeah. So, are you surprised that there's so many Polish people here? Because statistically speaking, there's twice as many Germans here in the U.S. than Poles. Yeah, of course. They are really great fans, and I'm happy that they join here. Okay, terrific. Good luck in the second series, and all the best on your birthday. Thank you. Ale niestety nie jest do końca. All right, Piotr. Always seems so cool, powerful, epic, Skoki Kubacki. Alright, that looks pretty good for Dawid Kubacki. Powerful jumper. Tailwind is his condition. 119.5, considering the condition. Łukasz, Ignacy i Jola z Queensów, tak? I Ignacy ma 9 miesięcy, tak? 11. No ale najpierw powiedziałeś, że 11. Jaka jest wersja w końcu? 9 miesięcy, kurwa, duży chłop, To chyba najmłodszy uczestnik dzisiejszego tutaj spotkania. jakby nie było Podkarpacie. Jak się podoba na razie? Bardzo się podoba. Nie jest zimno? Jest zimno, jest pięknie. Jest przygotowany. Fajnie, no to Nowy Jork. nowy narybek kibicowski. Trzeba przygotowywać i Skoczek. przyszły skoczek. Okej, może tu będzie się szlifował formę, tak? Zobaczymy, co przyszło pokaże. Powodzenia Ignacy, powodzenia Jola, powodzenia Łukasz. There's a look at our two jumpers getting ready for the second round of competition. 30 of them up at the top of the hill.
your top jumpers right there going out. From Kobayashi to Bramarud and everybody in between. Once again, our jury, who we rely on very much, and they are excellent at what they do. All right, we go back to live television here, folks. Dominic Petter, Switzerland, number 11 with 113.5 meters. He'll be followed by the German Konstantin Smith. Zaire gets out there, eased up. Looked like he was patient with that move. Slowly got into his flight, 115.5 meters. He'll take the lead with that jump. You're not going to find himself in the top. Joe, did I have another group? The end result, but I think he's got to take something from that jump. Jak jest słońce na niebie, uśmiech na twarzy. Podsumuj proszę dzisiejszy start. Dzisiejszy start uznaję za bardzo fajny, dobre skoki, mogę być nawet zadowolony z dzisiejszego dnia, jeszcze jak pogoda dopisuje, to naprawdę bardzo fajnie. Jutro też będzie tak dobrze, czy jeszcze lepiej? Mam nadzieję, że jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Fakt, że nie było treningów jakoś wam przeszkodził, czy to było bez znaczenia? Myślę, że bez znaczenia. W porządku. Bawcie się dobrze, wszystkiego dobrego. Dzięki. Jeszcze 4 tylko? Tak. A little bit disappointed, of course, but other than that, it's okay. I'm from Polish media, Tomek Moczerniuk, Przegląd Sportowy. Welcome to United States. Thank you. I'm sure you noticed that in the United States, everybody has to have a good time and everybody has to be okay. So how's your visit in the United States so far? It's been really good. I love the place we are staying at the Olympic facilities here, and yeah, it's been a good time so far, and hopefully I'm looking forward to the competition this evening. A lot of people, a lot of jumpers, I don't want to say complain, but they said, okay, first Japan, then Europe, then United States. How do you feel about that? Jumping in time and time zones, basically. Well, it's challenging. Luckily, I have some experience with it from previous, and it's hard when you have to jump around and your head becomes a little bit twisted. But also, I think it's really nice that we have a sport that has the possibility to travel the world and have a sort of a global reach in that way. And yeah, it's the same for everyone, and as long as it's the same, it's okay for me. Right. You mentioned head, and I was going to ask you about your mentality, because I was going to ask you what makes you so good, not only this season but in general. Is it your character? Is it your physique? Or is it your mental state? Because we think that you're pretty phenomenal mentally. Yeah, it's been really good since the middle of
or the late December before Christmas. It's been really good, and I think I gained confidence out of hard work, and I work really hard to perform on a high level every time. And yeah, my biggest strength is my work mentality, I think. Another hard worker is Dawid Kubacki. I have to ask about competition between you, him, and Anze. How do you feel about it? Is it a done deal? Because some Polish people already said, "Oh, no one's catching Halvor." But what do you think about that? It's definitely not a done deal, but David has been jumping so phenomenally this winter, especially at the start of the winter. It was, yeah, even though he was my competitor, it was a joy to watch his jumping because it was just it was art. And yeah, it's a long season, and especially after World Championships, we will have a lot of competition. So I don't think it's a done deal, and I will be working hard to try and stay on top also through the competitions in Norway after the World Championships. Last question, not jumping related. Do you know Arsenal's score? No. 1-1 versus Brighton. Is it finished? Yeah, it's finished. How do you feel about Jakub Kiwior? Because you were asking Polish fans. There was a nice debate on Twitter. How do you feel about him? I feel a lot better about him than getting 1 point against Brentford and Everton combined, at least. That was a bit disappointing. But yeah, I think it will be interesting. From what I saw, it will be a good fit into the squad, and he definitely, I haven't seen him play, but from what I heard, it sounds like a player we sort of needed, in a strong defensive player with also good passing foot, so hopefully it will be a success. Arteta knows what he's doing as well as you know what you do, so congrats on today's performance. Better luck later on and tomorrow. Thank you so much. Thank you. Appreciate it. Dawid, no po pierwszej serii 10. miejsce, przypuściłeś atak na podium, mało brakowało. Powiedz, jak się czujesz, to 4. miejsce takie najgorsze chyba dla sportowca, prawda? Piąte akurat, no. Ale nie, myślę, że ogólnie okej. Jak na to, że tutaj dzisiaj pierwszy raz w ogóle na tej skoczni skakałem, to myślę, że mogę być no, umiarkowanie zadowolony. Te skoki były trochę lepsze w konkursie niż ten kwalifikacyjny, więc myślę, że jest okej. Dawid, a fakt, że nie było treningów, nie mieliście treningów, to miał jakiś wpływ na przodu? Jakiś na pewno, ale no też jest tak, że rzeczywiście wiemy, co robimy. Jeżeli stawiają nas na skoczni, no to idziemy i robimy to, co umiemy robić. Jak czułeś się tutaj atmosfera? Nie, atmosfera jest super, praktycznie jak w Zakopanem. Naprawdę mnóstwo Polaków i rewelacyjną atmosferę robią na skoczni. Do zobaczenia po południu. Dzięki. Powodzenia. Jestem ze Stuartem Hemsley, który tutaj zapowiada całą imprezę, jest dyrektorem całego zamieszania. I Stuart chciał się pochwalić swoją znajomością polskiego. Go ahead, Stuart. So I'm initially from London, England, played real football. So I remember the days of Poland versus England, Tomaszewski. Now Szczesny was with my team at Arsenal, but Lewandowski is your man. I can't wait to see Poland in the World Cup here in the US, because it's just going to fill stadiums like you've done today. It's like Poland is our friend, and they're always welcome back here in Lake Placid. Interesting you mentioned Arsenal, because I just spoke to Granerud, and he's a big fan of Arsenal as well. Is he really? He is. And so you know that there's a new addition, Jakub Kiwior, that was just signed by Arsenal. He's 21-year-old central defender, correct. Right? So what do you think about him? I was a central defender myself, and it's not an easy job, but with the forward players that we've got right now at Arsenal, fingers crossed the league will be coming our way, and I trust Arteta with the process, so I don't get a chance to speak a lot about soccer or real football, as I call it. Yeah, there you go. But I feel very comfortable amongst red and white. So thank you again for bringing your people to us. It's a party for Poland in Lake Placid. It's fun. All So right. in Arteta we trust,
and let's keep fingers crossed for Poland Fingers in the crossed for World the Cup league. 2026. Yeah, oh, absolutely. You got to be here. Thanks so much.